Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o pewnym bardzo popularnym błędzie w komunikacji, który myślę, że moim osobistym zdaniem absolutnie jest podwaliną większości nieporozumień w relacjach, przyjaźniach, zwłaszcza w związkach romantycznych. Ludzi, którzy ze sobą mieszkają, bardzo dużo ze sobą przebywają i zależności jest wiele między tymi osobami. I polega w skrócie ten błąd komunikacyjny na tym, że tam, gdzie mamy jakąś prośbę, ona jakimś cudem zamienia się w pretensję. I ta druga strona, zamiast usłyszeć twoją potrzebę, ona tak de facto słyszy atak na siebie. No a tam, gdzie jest atak na siebie, to stajemy się bardzo defensywni albo startujemy do kontrataku. W związku z tym już jest po ptakach, już się stało, już się mleko wylało i mamy duże nieporozumienie plus zero rozwiązania jakiejś sytuacji, bo tak de facto o co chodziło na samym początku? No, że była jakaś prośba, był jakiś komunikat, ten pierwotny, który miał na celu coś rozwiązać. A tak de facto ten jeden błąd, zamienianie prośby w pretensje, nie dość, że w ogóle gdzieś zakopuje tę prośbę bardzo głęboko, to jeszcze rozpoczyna wielki konflikt. Co więcej, może rozpoczynać konflikt, kłótnię, konfrontację, która jest już nierzeczowa. Jest to gdzieś ciągle w oparach pretensji i oczywiście może prowadzić do jakichś gigantycznych nieporozumień, do tego, że ludzie się ze sobą nie komunikują, obrażają, gdzieś jest jakiś mur postawiony, jest poczucie samotności, poczucie odrzucenia, a to już nie są przelewki, to są już poważne problemy lub przeszkody w relacjach, które naprawdę warto nauczyć się pokonywać. Więc jeżeli gdzieś w sobie to obserwujesz, jeżeli gdzieś obserwujesz być może po drugiej stronie, no to warto zapoznać się z tym tematem po to, żeby lepiej sobie z nim radzić najzwyczajniej w świecie. A zatem przechodzimy do naszego filmu, a dzisiaj chcę Ci przekazać całą tą treść w formie 2 punktów. Zaczynamy. Punkt numer 1. Zaczynaj od obserwacji, a nie od osądu. Kiedy zaczynasz od osądu drugiej osoby, swój przekaz, swoją rozmowę, zwrócenie uwagi, jeżeli zaczynasz od tego, że ją osądzasz, no to ta osoba już więcej nic nie będzie słyszeć. Czyli tak de facto zaczynamy i od razu kończymy komunikację. Dlatego to jest tak trudne i dlatego to jest tak niepomocne. Czyli na przykład wyobraźmy sobie, ktoś wyjeżdża i mamy jakąś parę, jedna osoba wyjeżdża w delegację, wraca i wielokrotnie już zwraca uwagę, że jak wraca po tej delegacji, to jest zmęczona i bardzo chętnie po długiej podróży chciałaby zjeść ciepły posiłek. Ale wraca i co ma? Nic, nie? Nawet zimnego posiłku nie ma i co się dzieje? No i wtedy jest ten osąd, który wylewa się poprzez te wszystkie emocje, poprzez to, że ta irytacja rośnie, frustracja i wylewają się słowa takie jak wszystko, zawsze, nigdy i tak dalej. Takie bardzo duże uogólnienia, czyli skupiamy się już nie na tym obiedzie i dziś, i tu i teraz, i na tym, że mi burczy w brzuchu, tylko na tym, co zawsze jest w tym związku. I tutaj padają wyrażenia typu zawsze mnie olewasz, nigdy nie bierzesz mnie pod uwagę, wszystko ja muszę ogarniać sama albo sam. Nigdy mnie nie słuchasz, zawsze mnie lekceważysz, tak było odkąd pamiętam. No i mamy to, nie? I to jest to coś, co absolutnie blokuje komunikację. Tutaj już się nie dogadamy, dlatego że druga strona jest w defensywie, druga strona usłyszała atak, więc jedyne czym się zajmuje to ochronić siebie przed atakiem, a nie ugotować obiad. I w związku z tym już jest pat, już jest sytuacja patowa. Oczywiście jeżeli raz czy tam okazjonalnie dojdzie do takich sytuacji patowych, to jesteśmy super szczęśliwi, tak może być, oczywiście, że tak wykaraskamy się z tego. Ale ten cały dzisiejszy film dedykuję tym osobom i takim okolicznościom, gdzie tego typu zawsze, wszędzie, wszyscy mnie lekceważą i ty nigdy mnie nie słuchasz itp. To jest jakaś taka podstawa komunikacji. To jest coś, co wypływa często
w rozmowach. I tutaj jest ta lampeczka, która właśnie powinna mówić: okej, zatrzymujemy się, co to właściwie robię. No i odpowiedź brzmi: tam, gdzie miała być prośba, stoi pretensja. Tam, gdzie miała być obserwacja, jedzie osąd. I to taki koszący wszystko, ścina jak kosa. I to jest ten błąd. I to jest ten błąd w komunikacji, bo nawet jeżeli druga strona, po pierwsze, być może ma jakieś bardzo logiczne, racjonalne wytłumaczenie, dlaczego nie ugotowała tego obiadu, a może coś się stało, może jakiś, nie wiem, sufit jej się zawalił na głowę. Albo być może nie miała takiego powodu, ale ma bardzo wiele szczerych chęci, żeby to szybciutko nadrobić i przeprosić, to wszystko idzie w las. To w ogóle nie ma znaczenia, jeżeli poczuje się osądzona i zaatakowana. Dlatego wszystko jest wtedy posprzątane. Czyli tak de facto mamy konflikt, a prawdziwa potrzeba jest w ogóle zignorowana. Ani ty, ani druga strona nie mówicie o tej potrzebie. No oczywiście, że to prowadzi donikąd, dlatego trzeba to zmienić. Jak? Od tego jest krok numer 2. Wyrażaj swoją potrzebę, a nie swoją frustrację. No i teraz zestawmy ze sobą te zawsze, nigdy, ty lekceważysz mnie itp. itd. z krótką obserwacją i prośbą. Nie pretensją, a prośbą, która może brzmieć po prostu: jestem bardzo, bardzo głodna, potrzebuję coś szybko zjeść, czy mógłbyś coś mi szybko przygotować? Zauważ, że to w ogóle nie ma tej pretensji. To ma samą esencję twojej potrzeby. I teraz tak, być może rodzić się taka myśl gdzieś tutaj w kontrze do tego, co mówię, pod tytułem: no ale jak mnie szlak trafia, jak znowu przychodzę, tam nie ma tego obiadu, a prosiłam itp. itd., to jak ja mam tą frustrację opanować? No, to jest właśnie to. To jest właśnie ten moment wyboru, że oczywiście możesz nie opanować tej frustracji. Oczywiście, że tak. No i wtedy jedziemy w ten punkt pierwszy, czyli pretensja zamiast prośby, już jest wszystko posprzątane. Natomiast to jest punkt wyboru pod tytułem: ja czuję jakąś irytację, czuję złość, czuję frustrację tą sytuacją, że absolutnie jestem bardzo głodna, cały dzień nic nie jadłam, a w domu nic nie ma. I w związku z tym, że wiem, do czego to może doprowadzić, to zaopiekuję się swoimi emocjami tu i teraz, jak one buzują, jak one są bardzo, bardzo wysokie, sama, wystosuję prośbę, zjem sobie ten obiad, a potem będę w ogóle w innym miejscu, żeby podzielić się swoimi emocjami, podzielić się swoimi odczuciami, podzielić się tym, żeby gdzieś zaznaczyć tą swoją potrzebę i opowiedzieć, że bo być może tak jest, kiedy wracam z tej długiej podróży i nie mam nic do zjedzenia, czuję, że jakbyś w ogóle nie chciał się mną zaopiekować. Jakbyś w ogóle nigdy o mnie nie myślał, czy nie myślała. Jakbym była nieważna. Bo wtedy, kiedy jest ten obiad, kiedy mogę sobie spokojnie zjeść coś ciepłego i smacznego, czuję, że jestem dla ciebie ważna. Tylko że do tej rozmowy nie dojdzie na głodniaka i wielkiej irytacji. Zapomnijmy o tym. Dlatego, żeby do niej doprowadzić, musimy w sposób wymagający, ja nie twierdzę, że to nie jest wymagające, ale jednocześnie w sposób dojrzały, zaopiekować się swoimi emocjami na tyle, żeby nas było stać na wyrażenie obserwacji, a nie osądów, wyrazić swoją prośbę i potrzebę zamiast pretensje, a o ewentualnych emocjach czy stanie naszym i naszej relacji porozmawiać w dalszej konsekwencji. To nie jest tak, że ty masz po prostu przełknąć, stłumić w sobie te emocje i dobra, będę jak robot, bardzo na chłodno wszystko wyrażać. To w ogóle nie o to chodzi, bo to absolutnie nie jest recepta na zdrowie psychiczne czy na dobrą relację, także zapomnijmy. Ale mówimy o czymś innym. Mówimy o błędzie w komunikacji. A komunikacja bardzo często popada w takie błędy, dlatego że nie potrafimy
gdzieś w jakiś sposób zrozumieć swoich emocji i ich wyregulować. A to jest czasem naprawdę bardzo kluczowe. I oczywiście to jest w ogóle osobny temat, o którym były inne filmy, dlatego też do nich Ciebie zapraszam. Natomiast zostając gdzieś tu i teraz, a propos zamienianie pretensji na prośby i osądy na obserwacje. To oczywiście chcę dodać, że być może to jest bardzo trudny temat dla Ciebie i być może ten błąd właśnie dokucza Ci najbardziej. I jeżeli potrzebujesz gdzieś się z tym przegryźć, przepracować, to na przykład na konsultacji psychologicznej 1 na 1 online, zapraszam, to też jest w mojej ofercie. A jeżeli gdzieś właśnie spokój i dawanie sobie spokoju jest Ci potrzebne, żeby potem wprowadzać zdrowe tryby komunikacji, to zapraszam Ciebie do newslettera, dlatego że tam raz w tygodniu w formie pisanej dajemy sobie spokój. A podsumowując, dajmy sobie spokój z wysyłaniem zakodowanych treści do naszych bliskich, tak żeby oni musieli to odkodować i się tym zaopiekować i w jakiś sposób to wszystko rozpracować. To jest właśnie pretensja. Natomiast przepracujmy coś w sobie po to, żeby móc i być w stanie wystosować prośbę, po to, żeby ta komunikacja faktycznie działała, była pomocna i była właśnie otwarciem drzwi do tego, żeby było jeszcze bliżej, jeszcze serdeczniej, jeszcze życzliwiej, jeszcze szczerzej w związku, w relacji. Myślę, że chociażby dlatego warto przejść przez to, o czym dzisiaj mówiłam, co jest oczywiście zadaniem wymagającym. Nie mówię, że nie. Sam fakt, że tutaj jesteś, naprawdę Ci gratuluję, że w ogóle otwierasz się na takie wyzwania. Tego Ci gratuluję i jednocześnie zachęcam Ciebie do podzielenia się w komentarzach, jak to jest w przypadku Twoich relacji, w Twoich komunikacji, czy ta pretensja, czy to nigdy, zawsze wszystko gdzieś tam wpada Ci, albo być może słyszysz to od drugiej strony. I jeżeli tak, to daj znać, jak to w Tobie działa, co to w Tobie wywołuje i czy faktycznie to jest tak niepomocne, jak mówię. Wszelkie komentarze, wszelkie kliknięcia, polubienia, to jest wsparcie tego, co robię, całego kanału. Także za to z góry Ci bardzo, bardzo dziękuję. Podobnie jak wszystkim innym osobom, które poprzez Patronite czy poprzez kupowanie wirtualnej kawy wspierają to, co robię. Bardzo, bardzo dziękuję Wam wszystkim. Bardzo doceniam to. Wasza postawa i Wasza życzliwość idzie prosto do mojego serca. Także bardzo, bardzo doceniam. I cóż, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.